Po 2 godzinach lotu z Singapuru ląduję w mieście Kota Kinabalu, stolicy malezyjskiego stanu Sabah na wyspie Borneo. O ile trzecia największa wyspa świata skrywa setki niesamowitych miejsc, o tyle po samym Kota Kinabalu, prawdę mówiąc, nie spodziewam się niczego, czego nie widzielibyśmy w dotychczas odwiedzonych miastach Malezji. Nie wiem jeszcze, że z pobytu na malezyjskim Borneo przywiozę kilka dość zaskakujących wspomnień. Czasem pozytywnych, a czasem trochę mniej. Ale zaczniemy raczej od minusów. Dzień dobry, dziś dla odmiany witamy w Malezji, ale w tej drugiej Malezji, nie Malezji kontynentalnej, tylko Malezji wschodniej na wyspie Borneo, a konkretnie w mieście Kota Kinabalu, które jak widzę już po krótkim spacerze smętne jakieś, takie potwornie, kurwa. Do tej pory Malezja mi się kojarzyła z może nie najbardziej rozrywkowym krajem, choć w Kuala Lumpur też na nudę nie mogłem narzekać. Natomiast imponującym piękną architekturą, a tutaj jakieś takie molochy betonowe. W Kota Kinabalu mieszka 600 000 ludzi, ale jak na tę wielkość dość trudno znaleźć tu sensowny hostel. Znalazłszy się wczoraj w łóżku, padłem na ryj, chcąc chwilę odpocząć. Chwila przyciągnęła się do dzisiaj, do 12. O i tyle było z wczorajszego wieczora. No tak, skończyłem się. Teraz jestem trochę w kropce. Nie będę udawał, że to miasto mi się podoba, bo nie. Chcę się jeszcze przejść trochę po nim, żeby zobaczyć więcej. Może a nuż mi się coś spodoba. Ale na pewno nie spodobał mi się ten hostel. Nie był najgorszy, ale miał ocenę 9,0 na Bookingu. Spodziewałem się, że będzie super. A był taki no mocno średni. Gdyby nie powiewające gdzieniegdzie flagi Malezji, zdążyłbym zapomnieć, że jestem w tym samym kraju, gdzie zachwycałem się mieszanką tradycji z nowoczesnością na Penang, albo imponującą panoramą Kuala Lumpur. Jakaś taka komuna wszędzie, no patrzcie. Może za mało jeszcze tego miasta widziałem. Dam mu szansę, dlatego zmieniam hostel na kolejną noc, jeszcze tu zostanę. Nawet te centra handlowe, takie jak te KDT w Warszawie kiedyś były. A skoro u nas ciągle mówi się o różnicach między tak zwaną Polską A i B, to wizyta w Malezji szybko pozwoli o nich zapomnieć. Malezja Wschodnia na Borneo to jakby zupełnie inny kraj niż część kontynentalna. Doczytałem, że w trakcie II wojny światowej to miasto zostało totalnie zrujnowane. Zostały po nim tylko 2 budynki, które ocalały. Dlatego ono wygląda tak, jak wygląda. Teraz jak widzę, nadrabiają zaległości, ale jakiś socrealizm. Jestem sobie w stanie wyobrazić taką rzeźbę, na przykład Bociana pod Domem Kultury w Ożarowie. Ho, to moje wejście. Może też być ciekawie. Baza noclegowa zdecydowanie nie jest mocną stroną Kota Kinabalu. Dawno nie spotkałem się z wprowadzeniem systemu rezerwacji w zeszycie. Klimatyzacja nie działa oczywiście. Szafki na bagaż są, tylko nie ma do nich kluczy. Musiałem się przebrać w tym hostelu, bo po prostu po nieco ponad godzinnym spacerze się ze mnie lało. Nie tak, że trochę byłem zmęczony, lało się ze mnie, jakbym z basenu wyszedł. Temperatura odczuwalna wynosi 42 stopnie podobno. Tym niemniej, póki tu jeszcze jestem, to sprawdzę 2 miejsca, które
się przewijają w różnych relacjach jako te warte zobaczenia tutaj. Market rybny. Śmierdzi rybami, jest kolorowo, jest dużo żarcia i kutry dymiące. Także temperatura na ziemi podnosi się o 3 stopnie po jednym rejsie takiego kutra. I to może być coś, ale poczekajmy z tym może do czasu aż zgłodnieje. Bo jak widzę, tutaj impreza się dopiero rozkręca. Plaża Tanjung Aru to jedno z owych 2 miejsc, które ponoć są tu fajne i to akurat słynie z najpiękniejszych zachodów słońca w okolicy. Przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć, nie zgadniecie co, zachód słońca. Fajnie, tośmy zobaczyli. Zachód słońca jest tam. Podoba się? No to git. I tam jest napisane, że sprzedają ostrygi. Intrygujące. Biorę to. Kto by się spodziewał, ile kolorytu może wnieść zachcianka na przekąskę ze straganu. Yes, 3. Where are you from? From Poland. What is your name? Farneza. 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 Yes. What's your name? My name is Janek, nice to meet Ah, you. nice to meet you. My hands are dirty. You're from where? From Poland. Poland. Yes. You want a plastic bag? No, thank you. I will eat some of it. No dobra, ta miejscówka dosyć fajna, muszę przyznać. Try it. It's very hot, but it's good. How is it? Strange. I never ate peanuts like this. Really? Soft. Take more. No, it's okay, thank you. Take more. Dobre, ale bez przesady. Ale ja, pan i pani, którzy mnie wieźli z lotniska wczoraj, teraz mnie znowu wiozą. Thank you, later. Gdyby ktoś pomyślał sobie, że to jest jakaś ściema, że ja 3. raz niby w ciągu jednego dnia mam inną koszulkę, to nie jest ściema. Naprawdę 3. raz się musiałem przebrać, bo nie da się w tej saunie wytrzymać. Nawet nie wiem gdzie zacząć patrzeć na to wszystko. Co to jest w ogóle to wszystko? Jak ja mam tego skosztować? No, musiałbym mieć 8 żołądków. I 8 portfeli. Ale tutaj nie jest drogo. Hello. Hey. I'm just looking now. Too much of everything. 8 ringgitów, czyli około 7 zł za kilo kalmarów. No kurwa. W Polsce to by pewnie ze 180 było. Dajcie spokój, ale w ogóle ta część tego targu wygląda na jakąś jakby taką bardziej konserwatywną, a tam wcześniej, gdzie byłem jeszcze przed zmrokiem,
To były stoiska z piwkiem też, jakaś muzyka zaczynała grać, więc może tam by było ciekawiej zjeść. Ryby 4, czyli poniżej 4 zł. Hello, hello. Koledzy są, jak widać, bardzo ucieszeni na myśl, że możecie ich zobaczyć, więc zapraszam tutaj na stoisko rambutan. To jest rambutan. From Poland. Poland, yeah. Yes, Lewandowski. What is this? Coconut snail, my friend. Coconut snail. Yeah. You know coconut snail? Very, very nice, my friend. Spróbuję sobie chyba takiego ślimaka kokosowego. Ale to twarde w środku jest, to się wydaje takie glutowate, a to jest jak twarde jak kamień. Taki wielki też jest taki twardy? No też. Niesamowite spostrzeżenie. No dobra, to już wyląduje u mnie na talerzu, ale co jeszcze? Taką może, co się będziemy pierdolić. How much is this one? For example, I will show you. One is at 40, sorry, 53, I give you 50. It's okay. 50? 50? 50, yeah. Oh, okay, maybe not this one. Yeah, a little bit expensive. But Yeah, I think that so one is good for you. 4. It's only 35. I gave you 30. It's okay. 30? And some of these calamari. The calamari. Squid. The squid one or the calamari one? These smaller ones. Smaller one. Okay, so that's all. Ah. And what do we do with I this? think To that grill? Or I think the grill is regular, right? But I give you that one is chili fried. okay, I trust you. The best you can do. No to dzisiaj poleciałem trochę z tematem jak Azjata prawdziwy. Zaczynam oczywiście od tej tajemniczej muszli. Jej zawartość wyjęli. Ze środka myślałem, że z tej wielkiej muszli się to będzie wygrzebywało. Ślimak kokosowy, tak? Nie polecam. Nie jest obrzydliwy jakiś, ale no tak jak guma o smaku rybnym. Twarda dosyć. Kontynuując. Kalmar. Zajebisty. W panierce chrupiącej. Ale zajebista krewetka. Jedna z najlepszych krewetek, jakie w życiu jadłem. Dobra. Za wszystko zapłaciłem 50 ringgitów, czyli tyle złotych. 3 porcje owoców morza zajebistych, ryż i sok świeżo wyciskany z mango. 40, nie wiem ile, ale wy już wiecie ile złotych dokładnie. Kolejną z polecanych atrakcji Kota Kinabalu jest meczet na wodzie, spod którego po chwili wygania mnie ochroniarz. Cóż, jakby to powiedzieć, chyba daruję już sobie przewodnikowe atrakcje tego miasta. Szczęśliwie odkrywam, że życie nocne w Kota Kinabalu ma się lepiej niż na pierwszy rzut oka można by się spodziewać. O ile zna się kogoś, kto pokaże gdzie iść i wkręci w towarzystwo. Tymczasem do 3 razy sztuka i w końcu znajduję nocleg, który mimo niespotykanie przytulnego korytarza i braku okien oferuje przynajmniej działającą klimatyzację. Tym razem nowy dzień, a ja jestem ciągle w tej samej koszulce, bo pan praniomat mi wciągnął
prania na 2 dni. Patrzcie, tutaj nie ma normalnych pralni w tym mieście, tylko się zostawia paczuszkę, wstukuje się numerek, później się płaci przez neta i niby to ma być w ciągu 24 godzin gotowe do odbioru. Jest 48 godzin później i niby jest teraz wreszcie do odbioru. Zobaczmy, czy dostanę swoje pranie i czy będzie ono kompletne. 166, ok. The order doesn't exist. Kurwa. Dobra, jeszcze jedna próba. 606. Okej. Jest! Mój Boże! Moje rzeczy! Jakaś taka mała ta paczka się zrobiła. Ciekawe jaki procent ze swoich ubrań odzyskałem. Dobra, przebrałem się w tym praniomacie i jestem gotów, żeby opuścić to miasto. Pomyślałem, że przed wyjazdem warto by było jeszcze odwiedzić piękną rajską plażę, trochę się opalić w promieniach tropikalnego słońca. Plażowanie po malezyjsku. Słyszałem, że w tej wodzie podobno są krokodyle, nie wiem na ile to jest legenda, zważywszy, że ludzie, którzy mi to mówili, twierdzili też, że w lasach żyją mali kanibale, którzy porywają dzieci. Więc z krokodylami też nie ufałbym im tak do końca na słowo, ale fakt faktem, że jakoś ludzie się tu nie kąpią w tym morzu. W ogóle ich tu nie ma za bardzo. Nic tu po nas w takim razie też. Do Kota Kinabalu jeszcze wrócę, kiedy będę stąd odlatywał, ale póki co kieruję się na południe. Jako że transport publiczny na malezyjskim Borneo zdaje się podobnie zapóźniony względem kontynentalnej Malezji jak infrastruktura, postanawiam wypróbować autostop. Leje się ze mnie, mimo że słońce nie świeci, to jest po prostu sauna. Jest nie do wytrzymania, zaraz umrę tutaj. Myślałem, że sobie kupię wodę. Stanąłem przy restauracji, w restauracji nie ma wody, proszę Państwa. To jest taka restauracja bez wody. No nic. O, ten się zatrzyma, patrzcie. Jedzie ta ciężarówka i on się zatrzyma. Zakład? No to wygraliście zakład. No i udało się. Całe 5 minut. Powiem wam, że ciężko jest z tą aurą tutaj. Borneo, stopu, ciąg dalszy, tym razem napotykamy przeszkody terenowe, które jednak mogą okazać mi się sprzymierzeńcem, ponieważ ludzie tu zwalniają. Pan już mnie tam prosto spod tych wykopków wziął. Zatrzymaliśmy się tu na wiosce, żeby podebrać pana brata. Hello, nice to meet you. Ciekawe miejsce. Choć jak tutaj tak skręciliśmy na bok, to zawsze różne myśli można mieć na temat tego, co się zaraz wydarzy. Muszę przyznać, że trochę mnie niepokoi kolor tych chmur, które właśnie nadciągają. Tego nie łapię. Wyglądał mi na jakiegoś dziwaka. Stałem tu przy stacji, autostop stacjonarnie się złapał. Zawołał mnie pan, żebym jechał z nim. Dobra. I'm sorry, my car is small. It's perfect. Small but crazy. This is a Pro Dual. A mi się fajna podwózka trafiła tutaj z kolegą Hazmim. Hi. Zabawny jest. This language is strange, like. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. I don't understand. Nie do wiary czasem, że te wioski to jest to samo państwo wciąż co Kuala Lumpur. Do miejsca, w które chcę dotrzeć, można dojechać 2 trasami. Hazmi kieruje się na tę dłuższą, wzdłuż wybrzeża, której, prawdę mówiąc, nawet nie rozważałem. A lądem przejechać się jej nie da. That way?
So Labuan is like partly independent territory, right? Bo właśnie płyniemy... Aha, dobra, to powiem. Na wyspę Labuan, która jest specjalną strefą ekonomiczną, w związku z czym jestem bardzo tanio i sprawdzają paszporty normalnie, wbijają pieczątki wyjazdowe z Malezji. To jest nie do wiary, ja dzisiaj z rana nie wiedziałem o istnieniu tej wyspy. Tutaj po koleżkę już żona przyjechała, poszedł sobie, a ja tym sposobem spędzę noc na wyspie Labuan, o której istnieniu z rana jeszcze nie wiedziałem. W ogóle opowiadał mi ciekawe historie. Otóż jest żołnierzem wojska malezyjskiego i służył na wojnie, ponieważ tutaj odbywała się wojna. Nie tutaj, na wschodzie stanu Sabah z ekstremistami z filipińskich wysp Sulu, którzy usiłują wszystkich w okolicy przerobić na radykalnych islamistów. Chociaż w malezyjskim stanie Sabah również dominuje islam, to jego wersja jest tutaj, delikatnie mówiąc, mniej radykalna. Tak, wszystkie osoby, które poza mną widzieliśmy dotąd na filmie, to muzułmanie i muzułmanki. Jak widać, islam nie jedno ma oblicze. Tak czy inaczej, znalazłem gdzieś tu hotel w pobliżu. Wszystko jest w pobliżu. Na tej wyspie mieszka 100 000 osób. Jest niedużo. Hello, good evening. Yes. Spoko. Nawet. A to mój kawałek wyspy Labuan. W sumie sporo wysp już widziałem w życiu, tak się jakby się tak zastanowić. Kiedyś to mi się wydawała taka abstrakcja. Terytorium wysepki Labuan jako strefa wolnocłowa stanowi lokalny rezerwuar tak zwanych napojów wyskokowych. Ja pieprzę, faktycznie 4,30 za takiego Tigera. W Kuala Lumpur kosztował chyba 17. Dlaczego będąc Malezyjczykiem ktokolwiek mieszka gdzie indziej niż tu? No przecież 4 za małego Heinekena. W Kuala Lumpur 11. Nawet jakąś uliczkę melanżową tu mają. O proszę. Takimi furami tutaj podjeżdżają. Bentley. A jakoś tak miałem już właśnie mówić, że niby tanie piwo w tym mieście, ale co mi z tego, jak wszystko wymarłe, to się okazuje, że nie wymarłe. Chyba z kronikarskiego obowiązku się tam przejdę może na chwilkę. Wyspa Labuan, co ciekawe, mimo że znajduje się rzut kamieniem od dwóch borneańskich stanów Malezji, czyli Sabah oraz Sarawak, jest tak pomiędzy nimi, nie podlega ani pod jeden, ani pod drugi z nich, podlega bezpośrednio rządowi centralnemu w Kuala Lumpur, które z kolei to Kuala Lumpur jest hen i zaryzykowałbym teorię, że to widać, ponieważ wszystko wydaje się takie tutaj trochę bardziej zadbane i rozgarnięte niż w tym stanie Sabah, gdzie byliśmy uprzednio. How much is this Valentine's? 295 and this? Same price. Same price. And how much is this? 4.5 liter? It should be in all Malaysia like this. Ostatni raz coś takiego widziałem w Andorze, tam też to działa podobnie. Waspitan, dipersilakan kepada lepas untuk pemeriksaan kasta. Nabyłem bilet w bardzo niecodzienne miejsce. Żeby opuścić Labuan, będę musiał ponownie użyć paszportu. I gdyby ktoś w tym momencie powiedział mi, co będę miał okazję przeżyć w najbliższych dniach, to na pewno bym nie uwierzył.
Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.